Na obrzeżach Lasku Wolskiego w Krakowie znajduje się pewne wyjątkowe miejsce. Pośród kojącej zieleni wyłaniają się potężne anteny radioteleskopów należących do Uniwersyteckiego Obserwatorium Astronomicznego. Nauczanie astronomii ma w uniwersytecie długą tradycję. To przecież tutaj kształcił się najwybitniejszy astronom wszechczasów Mikołaj Kopernik. Nowoczesne obserwatorium astronomiczne powstało na fali reform oświeceniowych, a znajdowało się na terenie obecnego ogrodu botanicznego. Z okazji jubileuszu 600-lecia Uniwersytetu oddano do użytku nowe obserwatorium imienia Mikołaja Kopernika, zlokalizowane w Forcie Skała. Jakie są najcenniejsze zbiory obserwatorium astronomicznego? Jaką rolę odgrywa imponująca kolekcja meteorytów? To tylko część z pytań, które chciałbym zadać dzisiejszemu ekspertowi. Magister Tomasz Kundera, pracownik Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, popularyzator astronomii, prowadzi m.in. projekty Wieczory z Gwiazdami, adresowane zarówno do dzieci, jak i dorosłych. Do głównych obszarów zainteresowań naukowych należą dzieje nośników, na których zapisano dane astronomiczne, zagadnienia łączenia astronomii i informatyki, zajmuje się obserwacjami optycznymi gwiazd i kwazarów, członek zarządu Polskiego Towarzystwa Astronomicznego. Zbiory obserwatorium astronomicznego kojarzone są oczywiście z zasobem teleskopów i lunet. Jaki jest najstarszy teleskop znajdujący się w zbiorach Uniwersyteckiego Obserwatorium Astronomicznego? Właśnie znajdujemy się w kopule takiego teleskopu. Nazywamy go popularnie teleskopem Greba ze względu na producenta cokołu, firmę Greb z Dublina. Teleskop jest XIX-wieczny, na cokole widnieje data produkcji 1874, co nie powoduje, że jest to teleskop niepotrzebny, zbędny albo niedziałający. Jest to wciąż sprawny instrument, który pod pieczą naszych studentów wrócił niedawno do pełni życia i w tej chwili realizuje zadanie obserwacji Słońca. Nie jest to może typowe dla teleskopu optycznego, ponieważ zasadniczo przez teleskopy optyczne nie wolno patrzeć na Słońce bezpośrednio, ale jeżeli posiada się specjalne filtry słoneczne, można takie obserwacje prowadzić i tak właśnie się tu dzieje. Ten teleskop może prowadzić obserwacje słoneczne, jest to uzupełnienie innych obserwacji prowadzonych przez nasze obserwatorium. Teleskop został zakupiony przez profesora Banachiewicza, który w latach 20. XX wieku, będąc w Londynie, natknął się na niego po prostu w antykariacie. I ponieważ obserwatorium krakowskie wtedy nie miało za bardzo instrumentów do obserwacji, było to po I wojnie światowej niedługo, szybko go nabył i postarał się dostarczyć jak najszybciej do tego miejsca, gdzie prowadzono obserwację, czyli obserwatorium krakowskiego wówczas na ulicy Kopernika, gdzie służył aż do lat 60. XX wieku. No został przeniesiony tutaj, do obserwatorium w Forcie Skała i też pracował jeszcze do późnych lat 80. był używany powszechnie do obserwacji. No w końcu jednak nie jest to najnowszy sprzęt, więc obecnie do wielu obserwacji naukowych używamy nowszych teleskopów. W sumie mamy 4 stacjonarne teleskopy pracujące w tym obserwatorium i używamy też teleskopów zamiejscowych. Natomiast on wciąż może prowadzić obserwacje, które nadają się do jego rozmiaru, nadają się do jego możliwości. Pozostałe teleskopy działają w sieciach teleskopów, działają w różnych projektach, które są związane z obserwacjami dokładnymi naukowymi. Ten teleskop również prowadzi obserwacje, które mogą się dawać do opracowań naukowych, no ale oczywiście tylko w zakresie, do jakiego jest stosowany. Jak Państwo wiedzą, jest całkiem ładnym teleskopem. To warto tu podkreślić, ponieważ ja mam wrażenie, że przy XIX-wiecznych instrumentach dbano nie tylko o jakość, ale też o wygląd i estetykę i to jest bardzo sympatyczne. A z innych ciekawostek związanych z tym teleskopem, to przede wszystkim jest to luneta. Jedyna nasza luneta, którą używamy do pracy, dlatego że luneta jest to teleskop soczewkowy. Elementami czynnymi są tutaj soczewki, które są obiektywem i okularem tego teleskopu. Obecnie w zasadzie nie używa się dużych soczewek, dlatego że one odkształcają się pod własnym ciężarem przy dużych rozmiarach. Używa się luster. Natomiast to jest teleskop XIX-wieczny, w którym są jeszcze właśnie soczewki. Co więcej, teleskop z XIX wieku nie miał silników elektrycznych. Wszystkie teleskopy muszą się poruszać w czasie obserwacji. Wtedy nie znano silników elektrycznych, więc ten wyposażony jest w coś, co nazywamy silnikiem grawitacyjnym. Nazwa jest fascynująca, ale tak naprawdę wiele osób ma to w domu, jeśli posiada zegar z wahadłem. Tam też jest silnik grawitacyjny. Działa to na tej samej zasadzie. Ciężarek spadający w dół napędza mechanizm zegarowy. Czyli mamy bardzo interesującą kolekcję teleskopów, ale chciałem także zapytać o pewien zasób związany z zbiorem meteorytów. Jakie jest ich znaczenie dla badań i dla w ogóle zasobu obserwatorium? Oczywiście meteoryty
Są jednym z nośników informacji, które możemy wykorzystać do badania wszechświata. Słoneczni astronomowie są głównie obserwatorami, dlatego że większość obiektów, o których mówimy, są tak daleko, że nikt z nas tam nigdy nie był i przypuszczalnie nieprędko ktokolwiek będzie. My odległości mierzymy nawet nie w kilometrach, nawet nie w milionach kilometrach, ale w latach świetlnych, czyli w latach, które potrzebuje światło, żeby przebiec tę drogę. To są naprawdę ogromne odległości. W związku z czym bardzo rzadko mamy do czynienia z materią bezpośrednio istniejącą we wszechświecie. A meteoryty to jest ta materia, która tam przebywa, kształtuje się, powstała i potrafi do nas samodzielnie przyjść, spaść i możemy ją wtedy badać niejako za darmo. Obserwatorium posiada kolekcję meteorytów, są to różnego rodzaju meteoryty, jest ich kilkanaście, nawet około 20-30. I są to meteoryty zarówno kamienne, jak i żelazne, to jest podstawowa klasyfikacja tych obiektów. I na ich podstawie można stwierdzić, jaki jest skład chemiczny poza naszą ziemską tutaj skorupą, poza materią, która występuje na Ziemi, jaki jest skład chemiczny bezpośrednio we wszechświecie. Są oczywiście metody spektroskopowe, badania na odległość, no ale nic tak dobrze nie działa, jak wzięcie kawałka takiego materiału i przekonanie się rzeczywiście, z czego zbudowany, jakie są tam dokładne składniki i jak on się kształtował przez wiele, czasami miliardów lat we wszechświecie. Liczby, których używamy zwykle są ogromne, czyli miliardy lat, jeśli chodzi o czas, zarówno w odległości, jak i jakby w upływie czasu. Na meteoryty stamtąd pochodzą, są bezpośrednim źródłem informacji. Nasze można wszystkie oglądać, ponieważ one już zostały w miarę wszystkie dokładnie przebadane, oczywiście są tutaj już od lat. Natomiast można się przekonać, jak nietypowymi skałami potrafią być meteoryty, zwłaszcza żelazne. Meteoryt żelazny ma bardzo wysoką gęstość, składa się głównie z żelaza, więc jeśli ktoś z Państwa znajdzie niesłychanie ciężki kamień, to może się okazać, że to jest meteoryt. Co ważniejsze, on jeszcze reaguje na magnes. Odwrotnie, magnes reaguje na obecność meteorytu. Jeżeli jakiś kamień będzie przyciągał magnesy dookoła, może jest to meteoryt, warto sprawdzić, bo nie jest to aż tak częste znalezisko, może być ciekawe. Nasz meteoryt, największy kawałek, jaki posiadamy, pochodzi z krateru Morasko, od meteorytu uderzeniowego Morasko, który spadł w Poznaniu obecnie. No oczywiście wtedy Poznania jeszcze nie było, ale odnaleziono tam bardzo dużo odłamków takiego meteorytu. Szacowany jest, że miał przynajmniej kilkaset kilogramów lub nawet kilka ton, kiedy wpadał w atmosferę. W tej chwili tylko odłamków znaleziono już kilkaset kilogramów, więc to jest tego całkiem sporo. I są to bardzo ciekawe egzemplarze. Można zobaczyć, w jaki sposób przebiegał lot w atmosferze, z czego był złożony meteoryt, zanim wpadł w atmosferę, jakie były jego losy później. No i czy wszechświat u nas jest taki sam jak na zewnątrz? To jest też bardzo ciekawe pytanie, ponieważ my w astronomii, czy w naukach wielu przyrodniczych, korzystamy z czegoś, co nazywamy zasadą kosmologiczną Kopernika. Ona z grubsza stwierdza, że ten wszechświat jest wszędzie taki sam, czyli nasze prawa tam obowiązują. Mając kawałek materii, która przychodzi z kosmosu, z wszechświata, z jakiejś odległości większej niż tylko nasza Ziemia, możemy się o tym przekonać. Gdyby te meteoryty były zupełnie różne, te zasady by nie działały. Na czym polega unikatowość zbioru klisz, które znajdują się w zasobie obserwatorium astronomicznego? Klisze naświetlone do celów astronomicznych zawsze są unikatowe. Wynika to w ogóle z samego sposobu funkcjonowania takiej nauki jak astronomia. Jesteśmy obserwatorami. Jeśli jakieś zjawisko zajdzie i my wykonamy zapis tego zjawiska, to mamy o nim informację. Ale jeśli nie zapiszemy żadnych danych zjawiska, ono już drugi raz nie zachodzi. Może być podobne, może być tej samej klasy. Tak na przykład mamy zaćmienie Słońca. Można pojechać na kolejne zaćmienie Słońca. No tak przeciętnie będzie wyglądało to samo. Ale szczegółów poprzedniego, na przykład wyglądu korony słonecznej, jakichś konkretnych wybuchów, które wtedy miały miejsce, już nie zobaczymy. To zachodzi raz. Więc jeśli jakaś informacja jest zapisana trwale, możemy do niej wracać wielokrotnie, wtedy, kiedy potrzebujemy. Przez ponad 100 lat w astronomii w zasadzie jedynym trwałym nośnikiem do zapisu danych to była szklana klisza fotograficzna, na której wykonywano zdjęcia. No i teraz jest istotne to, że na takiej szklanej kliszy, w zależności od jej rozmiaru, formatu, miejsca wykonania, od techniki, od teleskopu, jest zapisane bardzo dużo informacji. Bo nie tylko obiekt, który był interesujący dla obserwatora. Obserwator wybrał sobie swoją gwiazdę, wybrał sobie jakiś inny obiekt, prowadził obserwacje, zrobił badania. Klisza do tego posłużyła. Ale na kliszy o rozmiarach, które dochodziły nawet do 50 cm, jest bardzo dużo informacji z obszaru dookoła. Są inne gwiazdy, są inne obiekty, są galaktyki, są bardzo zróżnicowane obiekty, które można było obserwować i jest tam informacja z czasu, kiedy zdjęcie zostało wykonane. Więc my nie mamy możliwości cofnąć się na przykład do momentu, żeby zobaczyć, co się działo 100 lat temu na niebie, a mogło zajść zjawisko, które wtedy zostało pominięte, albo jest miejsce, gdzie obecnie zachodzi jakieś zjawisko i możemy się przekonać, co tam było wcześniej. Na przykład takim zjawiskiem są wybuchy gwiazd supernowych. Mamy do czynienia z tak zwanymi progenitorami, czyli gwiazdami, które wybuchają później jako supernowe. I w zasadzie my z góry, obserwując na przykład jakąś odległą galaktykę, nie mamy żadnej wiedzy, która gwiazda wybuchnie za czasów naszego życia. Można się spodziewać, na przykład jest w tej chwili kilka kandydatek na supernową, ale wybuchną w czasie kosmicznym. Może być to dziś, jutro,
tak by chcieli obserwatorzy, może być za 1000 lat i dla gwiazdy to będzie obojętne, ten sam czas. Natomiast jeżeli mamy taką gwiazdę, która wybuchła, można starych nośnika informacji na kliszach poszukać, która to była gwiazda, jakie miała parametry, czy cokolwiek o niej wiadomo, czy coś zmierzyliśmy. I stąd klisze w astronomii są niesłychanie cenne. Szacuje się, że na świecie jest zgromadzonych co najmniej kilkaset milionów klisz naświetlonych dla celów astronomicznych. No oczywiście nie mamy tej liczby, u nas jest to znacznie mniej, jest to rzędu kilkunastu tysięcy, no ale i tak jest to ogromna ilość informacji, którą warto to odzyskiwać. Obecnie takie klisze się skanuje i to nie tylko u nas, ale wszędzie, po to właśnie, żeby zachować tę informację, móc do niej wracać. Na dodatek okazuje się, że niektóre klisze są bardzo ciekawym pochodzeniu. Mamy zapisy wykonane na oryginalnych materiałach wyprodukowanych przez fabrykę braci Lumière, którzy zasłynęli głównie z kinematografii, ale produkowali też klisze, które można było użyć do potrzeb astronomii. Co ciekawsze, na niektórych kliszach zachowały się oryginalne obserwacje zlecone przez profesora Banachiewicza, który już tu był wspomniany, to był bardzo znany naukowiec, który już będąc studentem potrafił wykonywać obliczenia i przewidywania zaskakujące zawodowych astronomów. Do tego stopnia, że na początku XX wieku przewidział moment zakrycia jednej z gwiazd przez jeden z księżycy Jowisza. To jest wyjątkowo trudne do policzenia. No, nawet współcześnie, jakbyście dodali jakiemuś studentowi, myślę, że było trudne. Myślę, że wielu profesjonalistów też nie od razu miało z tym do czynienia, bo nie każdy się tym zajmuje po prostu, ale wskazanie miejsca i czasu z wystarczającą precyzją, żeby to zaobserwować, było czymś niezwykłym. I to się udało. I my te klisze również mamy zachowane. Ich historia też jest niesamowita, bo one za profesorem Banachiewiczem wędrowały po całym świecie, żeby do niego dotrzeć, bo akurat był okres I wojny światowej, więc to nie były czasy, kiedy poczta funkcjonowała normalnie. No ale w każdym razie te klisze zostały zmierzone, zostało wszystko wykazane, że to zjawisko zostało przewidziane bardzo precyzyjnie. No, od tej pory pozycja profesora zdecydowanie wzrosła, choć wtedy podjął jeszcze nawet nie magistrę. Czyli mamy fascynujący zasób klisz, ale mam takie jeszcze jedno pytanie, bo tutaj rzeczywiście jest to prawdziwa kopalnia informacji, ale chciałbym także zapytać o to, czym był przegląd nieba dokonany przez profesora Rudnickiego i jakie było znaczenie właśnie tych prac? To było również bardzo ważne. To są lata 60. XX wieku, lata jeszcze analogowe. Komputery czy urządzenia elektroniczne służące do zapisu informacji były przewidywane być może, ale na pewno nie były jeszcze w użytku, nawet w astronomii nie było takiej możliwości, żeby obecne układy światłoczułe wykorzystywać. Natomiast można było zapisywać informacje na kliszach, korzystając z dużych teleskopów. One miały bardzo duże zasięgi, mogły obserwować słabe obiekty. Profesor Rudnicki wpadł na pomysł, żeby zrobić bardzo głębokie zdjęcia nieba teleskopem 5-metrowym na górze Mont Palomar, po to, żeby zobaczyć, co widać tak daleko, jak możemy zobaczyć. Żeby zobaczyć słabe obiekty, żeby zobaczyć galaktyki. A co ważniejsze, żeby potem to zmierzyć, żeby zobaczyć, ile jest tych galaktyk, jak się układają, co dało podwalinę pierwszym poważnym modelom kosmologicznym. Dlatego, że można było mieć obserwacyjne potwierdzenie tych modeli. Normalnie za pomocą teleskopu widzimy obiekty do pewnych jasności. To zwykle się przekłada na odległość, czyli obiekty bardzo słabe są raczej bardzo dalekie, ale to nie jest tak oczywiste, ponieważ to bardzo zależy od tego, jak jasny obiekt sam w sobie. Jeśli jest obiekt bardzo jasny, na przykład kwazar znajdujący się od nas miliardy lat światła, będziemy go widzieć, mimo że jest bardzo odległy. Możemy nie zobaczyć asteroidy, która z nas mija, bo bardzo słabo odbija światło. Ale ogólnie rzecz biorąc, obserwujemy głęboki wszechświat, obserwujemy obiekty słabe. Wykonane klisze właśnie poprzez profesora Rudnickiego i jego współpracowników, które stworzyły tak zwane pole jagiellońskie, czyli niewielki obszar nieba, bardzo dokładnie zaobserwowany, bardzo dokładnie zmierzony, pozwoliły na policzenie i statystyczną obróbkę, jak wiele galaktyk w ogóle widzimy w wszechświecie. I to było pierwsze kompletnie podejście. Wcześniej nikt czegoś takiego nie robił na taką skalę, żeby dokładnie oszacować, jak dużo jest galaktyk, jak one się układają w przestrzeni w odległości od nas, żeby zobaczyć, jak są daleko i jak szybko będą się od nas oddalać, czyli jak bardzo nam się szybko wszechświat rozszerza. Wszystko to można było zrobić, oglądając to pole jagiellońskie. A ponieważ to były czasy analogowe, wykonanie czegoś takiego było dużą pracą. No w tej chwili jest to nieco prostsze. Używamy do takich celów teleskopów orbitalnych, taki teleskop Hubble'a. On również wykonuje ultragłębokie zdjęcie nieba. Obecnie teleskop Webba wykonał najnowsze ultragłębokie zdjęcia nieba, ale pierwszym takim zadaniem właśnie było to pole jagiellońskie, które powstało pod kierownictwem profesora Rudnickiego. I ono jest nie do przecenienia w swoim wpływie na rozwój kosmologii w latach 70. Jeżeli ktoś miał jakąkolwiek teorię i chciał sprawdzić, czy będzie to dobra teoria, no to musiał porównać z jakimś materiałem badawczym. I tu najgłębszy materiał badawczy dawał pole jagiellońskie, żeby sprawdzić, czy ta teoria będzie pasować, czy wprowadzić poprawki lepiej. Bardzo dziękuję za podzielanie się swoją ogromną wiedzą, a przede wszystkim za podanie jej w sposób tak przystępny, żebyśmy mogli nie tylko zrozumieć, ale i docenić, jak
ciekawą kolekcję posiada Obserwatorium Astronomiczne w Krakowie. Dziękuję również za możliwość pokazania tej kolekcji. Uniwersyteckie Obserwatorium Astronomiczne znajduje się w XIX-wiecznym forcie Skała, który stanowił część twierdzy Kraków. Znawcy militariów podkreślają, że adaptując na potrzeby obserwatorium ten właśnie fort, zniszczono unikatową stalową kopułę pancerną. Ale trzeba podkreślić, że to właśnie dzięki uniwersytetowi, który użytkuje ten obiekt, przetrwał w tak dobrym stanie. Poznając astronomię, studenci, jak i goście Uniwersyteckiego Obserwatorium mają niepowtarzalną szansę przebywania w miejscu tak przesyconym historią. Unikatowe zbiory i kolekcje, a także bliskość przyrody decydują o wyjątkowości tego miejsca.